Siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj odcinek 7 najlepszych map w polskim klimacie do Farming Simulator 19. Zobaczycie dzisiaj super mapki, więc koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków. Zostawcie też subika, bo lecimy po 2K do końca tego roku. I jak znacie jakąś fajną modyfikację, czy to mapę, czy jakiś skrypt, pojazd, czy w ogóle cokolwiek, to napiszcie go w komentarzu, a pojawi się w następnym odcinku z tej serii. Ogólnie mapki nie będą w kolejności od tych najgorszych z najlepszych, jakkolwiek to brzmi, ani od tych najlepszych do tych najgorszych w dzisiejszym odcinku. Każda mapka w dzisiejszym odcinku jest po prostu super i to wy musicie wybrać, na której chcecie zagrać. Musicie dobrać po tym, czy na przykład wolicie taki biedniejszy polski klimat, czy już taki bardziej nowocześniejszy, czy małe, czy duże pola i tak dalej. Ale i tak myślę, że jeśli na przykład wolicie małe pola, zobaczycie jakąś mapkę na duże pola, to i tak zmienicie zdanie. No ale dobra, lecimy z odcinkiem. Pierwszą mapką jest mapka Lubelska Dolina, no i tej mapki nie mogło zabraknąć w tym odcinku. Nie wiem, czy to nie jest nawet najbardziej pobierana, najczęściej ściągana polska mapa, albo jako mapa z polskim klimatem właśnie do FS19. Mapka posiada ponad 190 pól i duży las tartakiem. O tym, ile ma tych skupów, to już nie będę mówił, bo to już jest mniej ważne. Mapka jest kontabilna, no po prostu działa z sezonami. Na tej mapce grał m.in. wujek Bohun z serii Tam Sąsiedzi, jeśli dobrze pamiętam nazwę. Mapka dodatkowo posiada różnego rodzaju pola. Są na niej pola małe, są duże, są średnie i są też takie bardzo wielkie, ogromne nawet. Na mapce też znajdziecie kilka easter eggów, na przykład fabrykę pewnej substancji w lesie, albo na przykład jelenia, który tam stoi obok jakiegoś gospodarstwa. Znajdziecie dużo stawów, w tym taki jeden dosyć duży. Są też jakieś fajne wioski, po których chodzą normalnie ludzie. No więcej tutaj nie ma co mówić. Trailer cały czas widzicie na ekranie i jedyne co mogę powiedzieć, to naprawdę polecam ściągnąć tą mapkę, jak i w sumie inne też. Oczywiście link do tej i do innych modyfikacji znajdziecie w opisie. Kolejna mapka jest to Łódzka Dolina i jest to mapka, która zawiera tym razem 103 pola o łącznej wielkości 138 hektarów, więc już to trochę mniejsza mapka, przynajmniej od tej co była wtedy. Mapka oddaje naprawdę super klimat, taki właśnie polski. Jest tam wielki PGR, który obok siebie ma takie małe miasteczko powiedzmy i to tak naprawdę fajnie wygląda. Później tam dalej obok też tego miasta leży drugie, gdzie jest m.in. stacja benzynowa i sklep. No generalnie ładnie wszystko jest zrobione. Pola są głównie małe, jest też trochę takich średnich pól, ale jest też jedno przeogromne. Macie na mapie dodatkowo też wielkie jeziora, staw, nie wiem jak to nazwać, gdzie macie m.in. wysepkę albo na przykład wodospad. Oprócz tego od tej właśnie rzeczki odchodzą takie małe kanały, z których możecie czerpać wodę na wasze gospodarstwa. Jedna biegnie obok właśnie takiego jednego z gospodarstw, przez co ono dodaje takiego fajnego uroku, takiego klimatu. No mapka jest naprawdę fajna, a szczególnie właśnie te wody, które dodają tego, tak jak mówiłem, polskiego klimatu. Mapka trzecia w tym odcinku jest to Goliszew i ta mapka, jeśli chodzi o polski klimat, to może nie jest jakoś wiernie oddająca właśnie ten klimat, ale za to dodaje wam wiele różnego rodzaju upraw, na przykład cebulę, chmiel, tytoń, żyto, orkisz, mak, lucernę, koniczynę, sałatę, kapustę czerwoną, kapustę zwykłą i tak dalej. Naprawdę tutaj nudzić się na niej nie będziecie, pola przeważają takie większe, są też jakieś tam mniejsze wioski, no ale podsumowując, mapka fajna, ale głównie dlatego, że są tam dodatkowe uprawy. Czwarty modzik jest to Wschodnia Dolina i to jest mapka idealna dla mnie. Oddaje ona klimat polski w 110%, głównie dlatego, że przeważają tutaj pola wąskie i długie, które leżą wzdłuż drogi. Dodatkowo teren nie jest chyba realny, ale jest zrobiony powiedzmy na wzór lubelskiego. Z tego co pamiętam, to jest ta właśnie mapka, no ale nieważne. Mapka posiada dodatkowo błoto, takie wiecie, jak wjedziecie nie pojazdem, to się pojazd wam trochę pod teksturę wpada, w sensie się moczy, tak? Wracając do pól, to mapka posiada 132 pola. Mapka jest głównie dla maszyn średnich i małych, bo nie ma sensu kupowania Lexiona jakiegoś wielkiego po to, żeby zebrać pole na raz. Ale jakieś średnie maszyny byłyby idealne. Dodatkowo pola i ogólnie cały ten teren nie jest płaski, jest tutaj dużo pagórków czy tam wzniesień. Ogólnie jedna z lepszych mapek do Farminga 19.
Piąta mapka jest to Kolonia 1990 i ta mapka jest w klimacie starej, biednej Polski. Jest to świetnie oddany klimat. Widać, że budynki są stare i się sypią nawet. Drogi są dziurawe i są też jakieś tam inne detale podkreślające właśnie ten stary klimacik. Mapka duża nie jest i przeważają tutaj pole takie małe bardziej. Dodatkowo na mapie znajdziecie jakieś miasteczka z blokami i jeszcze nie powiedziałem o tym, że jest tutaj 80 pól, więc to naprawdę nie za dużo. Ale jednak i tak klimacik robi swoje. Mapka na multi nie jest zbyt dobra, bo jest za mała, ale na single player jest świetna. Szósta, czyli przedostatnia mapka w tym odcinku, jest to Małopolska Wieś i jest to mapka w klimatach Podbeskidzia, czyli już tutaj są góry. Może nie na mapce, ale wokół niej. Pole są bardziej małe i średnie, mapka posiada aż 236 pól, więc no naprawdę dużo. Posiada też duży las z tartakiem. No generalnie mapka jest bardzo ładna i czuć ten polski klimat gór. I uwaga, bo w niektórych miejscach pagórki są naprawdę dużo i czasami trudno na nie wjechać. Jedyne co to minus są te zakończenia mapy, te góry. Są one zrobione w dosyć słabej jakości, przez co no podjeżdżanie do końcówek mapy no trochę psuje ten obraz mapy. I ostatnia mapka jest to Dolina Kwiatów i ogólnie może ta mapka nie jest idealna, ale jednak oddaje ten polski klimat. Mapka posiada 101 pól małych, średnich i dużych, 2 miasteczka, możliwość czerpania wody za darmo z takiego jakby jeziorka oraz też jest takie coś, co pierwszy raz widziałem, czyli ogrodzone działki, w sensie te farmlandy, które można kupić, ale one są ogrodzone płotem. Jeśli nie chcemy mieć tego płota, to musimy go zniszczyć tymi piłami do drewna. Mapka, tak jak mówiłem, nie jest idealna, posiada parę rzeczy, które zostały naprawione w update'cie 1.1.1. Mapkę zrobił Sharpejka, raczej go znacie jak oglądacie farminga na polskim YouTubie, a teraz też czekam na jego mapkę Wysokie Brodno, czy jakoś tak, i wtedy wy będziecie mogli ze mną na live'ach z farminga pograć właśnie na tej mapce. I co, to wszystko w tym odcinku. Wysyłajcie jakieś modziki, czy to mapy, czy to skrypty, czy jakieś, nie wiem, pojazdy, no które chcecie, żeby pojawiły się w przyszłych odcinkach z najlepszych modyfikacji z farminga. A teraz jeszcze na koniec przypominam o tym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeśli się odcinek wam spodobał, oraz też subika, żeby nie ominęły was kolejne odcinki z tej lub z innej serii na moim kanale. No i co, siemam, do następnego, cześć! Mhm.